Dzień dobry. No, trochę niecodzienne okoliczności w lesie. No i mamy tutaj mrowisko. Duże mrowisko i dużo mrówek. To co? Dzisiaj włożymy kij w mrowisko, ale nie to tam. Te mrówki to zostawimy w spokoju. Odcinek, do którego przymierzałem się tu już od jakiegoś czasu. Właściwie został jakoś tam zapoczątkowany przy okazji Funcuba. Tam ten pod tytułem tam zdaje się, czy górnopłat nadaje się na pierwszy model. Czyli co, włożymy kij w modelarskie mrowisko w temacie jaki samolot jako pierwszy. I słuchajcie, mam takie szczęście, że od czasu do czasu prowadzę zajęcia z młodzieżą o różnym przedziale wiekowym. I to też mnie trochę zainspirowało, żeby tą młodzież też tutaj wykorzystać. No, w cudzysłowie oczywiście. Do tego materiału. I puszczę wam tak na początek to filmik, który tam nagrałem. Dobrze, to słuchajcie, bo ja to będę taki film robił i powiedzcie mi, którym samolotem z tych tutaj na symulatorach wam się najlepiej latało? Może najpierw dziewczyny. No. Tak, tym trenerkiem, tak? Dobrze, czyli tutaj trener Funcuba. A tu chłopaki, z którym najlepiej się latało? Szybowcem. Dobrze, no to co? To mamy tak, 3 osoby, którym się latało dobrze samolotem typu trener i 2 osoby, które szybowcem. Dziękuję. Pierwszą rzeczą, do której należy usiąść, to symulator. I tak naprawdę, moim zdaniem, to ten symulator to ukierunkuje tego człowieka, który do niego siada i mu w jakim zakresie pokaże prawie namacalnie, co jest w zasięgu jego zainteresowań, co jest jego jakby kierunkiem. No, jak obejrzeliście ten filmik, to wiecie, tam 5 się wypowiedziało z grupy 10. No, młodzież była w przedziale takim 10-12 lat. Dużo, niedużo. Czy to jest miarodajne, czy nie, to trudno powiedzieć, ale oni do tego usiedli i tym się bawili. To jest najważniejsze, ta zabawa. I to jest dość istotne moim zdaniem, bo hobby, ale nie spinajmy się za mocno. To jest fan, to jest forma relaksu. Przynajmniej ja to tak widzę. Jeżeli ktoś jakoś tam bardziej do tego podchodzi, nie wiem, jakoś tak z większym napięciem, no to trudno, to już jest jego sprawa. W każdym razie ta grupa to było 10 dzieci. No nie wszystkie udało mi się namówić, a 2 chłopaków to w ogóle poszło po bandzie i twierdzą, że ich pierwszymi samolotami powinny być akrobaty. To już w ogóle jest ciekawostka. No ale tak wyszło, że co? Że górnopłatem wszystkie dzieci, to trzeba powiedzieć jeszcze zanim to powiem to, co chcę powiedzieć, wszystkie dzieci zaczynały od tego samego początku. Wykład, gdzieś tam podstawy, jak tam samolot lata, jak skręca, jak tutaj dosiąść do tego symulatora. Było kilka stanowisk i miały możliwość spróbowania kilkakrotnie, zresztą to był drugi dzień naszego spotkania, także już jakby to powiedzieć były oblatane. I co? I wychodzi na to, że górnopłaty, trenerki dla 3 osób wydawały się bardziej odpowiednie, bardziej im się podobały. Natomiast te wyrzucane z śmigłem pchającym dla 2. Pokazuje to coś? No pokazuje, że to nie jest tak, że musimy zaczynać latanie od tam, już pomijając symulator, od samolotu ze śmigłem pchającym. Dopiero później przejdźmy powoli do górnopłatów. No nie, okazuje się, że nie i powiem tak, nie chcę, żeby ten materiał był jakoś długi, bo latania dzisiaj nie będzie. Idę znaleźć zresztą miejsce, żeby sobie polatać dronem. Tak, drony też mam. W każdym razie ja zaczynałem od trenerka, od górnopłata, od tego Funcuba, który tam jest na filmie. I powiem więcej. Już jak polatałem sobie różnymi samolotami, to jest jeszcze lepszy moim zdaniem samoloty jako pierwszy i też górnopłat Twin Star 2. To był samolot, który w jednej z takich trudnych sytuacji sam wylądował. Po prostu wziął i sam wylądował. Nie przepadł na skrzydło, nic się nie wydarzyło. Tam była awaria, już nie ma znaczenia jaka. I on sam wylądował. Więc są samoloty, które potrafią jeszcze same lądować w określonych sytuacjach. Wiadomo, że ten Twin Star też się potrafi rozbić, co też mi się przytrafiło. Okej, w porządku.
Moja propozycja jest taka, jak będziecie mieli możliwość kogoś wprowadzić w to hobby modelarstwa lotniczego, w te modele latające, nie róbcie tego na siłę, bo ktoś tak powiedział, bo sami tak zrobiliście. Dajcie tym ludziom spróbować, żeby oni na symulatorach zobaczyli, aha, tu jest taka sytuacja, tu mogę wystartować. Zresztą dla mnie to lot to składa się z faz, tak? Czyli pierwszy start, wystartuję, to później latamy, czyli druga i trzecia lądowanie. Skądinąd większość z nas wie, że najtrudniejsza. Dajmy im spróbować, bo naturalnie to chyba żaden samolot nie startuje tak, że zostaje wypchnięty, wyrzucony. Nawet na lotniskowcu, to jak ta katapulta go wypycha, to i tak on startuje na kołach, tylko przyspieszenie jest nadawane mu przez katapultę. Nie ma samolotu, nie wiem, chyba że ktoś wie, że jest taki samolot, to niech da znać. Ok, bo jakoś tak na szybko nie mogę sobie przypomnieć, żeby był taki samolot, który zostaje wyrzucony z katapulty. Pewnie może i coś tam się takiego by też znalazło. Także nie ciśnijmy na siłę. Niech sobie spróbują na symulatorach. Powiedzmy im, zachowajmy pewien profesjonalizm. Powiedzmy im, słuchaj, tu masz taką sytuację i będziesz mógł sobie obserwować taką inną fazę lotu, czyli tego startu, albo go wyrzucisz i wtedy jest to trochę inaczej. Niech oni sobie sami podejmą decyzję. Nie róbmy tego za nich, bo może się okazać, że kogoś zniechęcimy do tego hobby. A to nie o to chodzi. Dobra, to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli macie odmienne zdania, możecie napisać. Jeżeli macie jakieś pytania, też piszcie. Chętnie na nie odpowiem. I ja już dochodzę do mojego miejsca tego docelowego. Także dzięki. Cześć. No i tak właśnie mi przeszło przez myśl, że jeszcze tutaj jedną rzecz trzeba było taką dość ważną dodać, że my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, tak? Jeżeli ktoś lata i wyrzuca zawsze te modele, to nie zwraca pewnej uwagi na pewne sprawy. Obejrzyjcie sobie filmiki, jak ktoś wyrzuca model. To bardzo często, albo to jest takie odpalanie silnika ustami, tudzież opierając o coś innego dźwignię przepustnicy, tak? Albo wyrzut i rozpaczliwe poszukiwanie aparatury. No jest to jakiś element stresu, tak? Dla tych, którzy wchodzą w to hobby, też to jest stres, tak? My już się przyzwyczailiśmy, jak ci, którzy latają trochę dłużej, to się przyzwyczaili, mieli do tego okazję i pewne rzeczy nie zauważają. Ja na przykład osobiście to bardzo lubię sytuację, w której samolot się rozpędza, ja już widzę, jak ten ogon się unosi, wtedy wystarczy tylko odrobinkę dodać gazu, ściągnąć na siebie ster wysokości i ten samolot płynnie wznosi się w powietrze. I ja to lubię. To lubię chyba najbardziej. I powiem tak, że jeżeli mamy kogoś, kto chciałby się zająć modelarstwem, to myślę, żeby go należało wprowadzić w sposób taki jak najmniej stresujący. I wtedy mamy kompana na lotnisko. I chyba to jest dobra droga. Dajmy tym ludziom wybrać. Nie ciśnijmy, bo tak robiliśmy. Tak jak mówiłem. I tyle. Cześć, do zobaczenia.